Lecimy do Kartageny. W tamtejszej marynie stoi jacht Sun Odyssey 49. Jacht, który już wkrótce ma zostać naszym domem. W pierwszych oględzinach bardzo nam się spodobał. Podpisaliśmy umowę wstępną. Teraz czeka nas próba morska i wizyta inspektora. Czy w trakcie inspekcji nie wyjdzie jakiś problem? Czy nie okaże się, że wpadliśmy? No to co? Wielki dzień dzisiaj, co? Emocje? No i jesteśmy w Kartagenie i idziemy do portu po to, żeby zrobić próbę morską, czyli popłynąć, zobaczyć silnik, jak się zachowują żagle, no i wszystko po kolei, także no emocje. W marynie spotykamy się z właścicielem jachtu Marcinem i jego przyjacielem Henrykiem, który jest doświadczonym żeglarzem i od lat mieszka z żoną na jachcie. Więc się przygotowujemy teraz do wypłynięcia. To jest ten jachcik. Mamy całą checklistę do przejścia, więc będziemy przechodzić jeden po drugim, sprawdzimy i będziemy odhaczać. Mam nadzieję, że wszystko będzie pozytywnie. Zanim w ogóle uruchomię silnik, planuję dokładnie sprawdzić komorę pod kątem ewentualnych wycieków lub śladów soli, aby mieć punkt odniesienia do kontroli po rejsie. Następnie planuję wykonać start silnika na zimno i uważnie obserwować kolor dymu z wydechu oraz stabilność pracy na minimalnych obrotach. Podczas manewrów w marinie planuję sprawdzić, czy biegi wchodzą płynnie oraz jak reaguje ster strumieniowy. Płyniemy. Gdy już wyjdziemy z portu, planuję zweryfikować pracę wału i sprawdzić, czy jego przejście przez kadłub pozostaje szczelne. Na otwartej wodzie planuję przetestować elektronikę, poprawność odczytów GPS, głębokościomierza oraz responsywność autopilota. Kolejnym ważnym punktem jest stawianie żagli. Planuję sprawdzić płynność pracy rollera Genui oraz to, jak kabestany radzą sobie pod obciążeniem. W trakcie pływania planuję zajrzeć do zęzy, aby wykluczyć jakiekolwiek przecieki konstrukcyjne pojawiające się pod wpływem pracy kadłuba. A na sam koniec, już po powrocie do mariny, planuję jeszcze raz skontrolować komorę silnika i porównać jej stan z tym, co widziałem rano. No, to już po próbie właśnie próbujemy zacumować. Agnieszka, co ty myślisz, co? Ja jestem zachwycona. No, mi też się bardzo podoba. Myślę, że będzie dobrze, co? No, zresztą dawno nie byliśmy na wodzie. Byliśmy w poprzednim sezonie. Dawno, tak. Parę miesięcy. Parę miesięcy. Zawsze ten powrót jest taki wkroczenie w inny świat.
świat na wodzie. Zupełnie inne otoczenie, zupełnie inne odczucie, ale ty musisz lecieć, bo musisz... Tak, ja? Dobra, lecę. Decyzja o kupnie już podjęta, więc chyba możemy powiedzieć... To my. I nasz dom. I nasz dom. Witamy w domu. No dobra, więc skończona jest próba, więc spróbujmy jeszcze zobaczyć, jak wygląda silnik. Bo już nie pracuje, jest jeszcze ciepły, ale chciałem zobaczyć, czy nie było jakichś rozprysków. No to co? Wracamy z próby morskiej. Ja jestem zadowolony. Okej? Ja też. Było wszystko dobrze. Bardzo fajnie się płynęło. Silnik chodził dobrze. I dzisiaj również wyciągniemy ten jacht. Zmiana planów. Miał być wyciągany jutro. No ale zadzwonili z mariny i spytali się, czy dzisiaj o 4:00 mogą wyciągnąć. Także spotykamy się o 3:45. Podpłyniemy i będziemy wyciągać na brzeg. Więc idziemy do mariny, bo będą wyciągać łódkę, ale tu idziemy sobie na piechotkę i po drodze znaleźliśmy oto coś takiego. No, Hiszpania, co? Wygląda jak jakaś wielka, masywna beza. Rozglądamy się, no Cartagena to jest bardzo ładne miasto, ale jest mnóstwo takich domów jak to, czy w zasadzie ścian samych, których front tylko został, a z tyłu nic nie ma, więc i to sporo bardzo. No, troszkę się rozpada, ale za to jest uroczo, no, można powiedzieć. Ładnie. Za chwilę wypływamy. Płyniemy do dźwigu, żeby wyciągnąć łódkę na twarde. A ja tutaj sobie chodzę, zaglądam w różne kątki, węsze i widzę siebie w przyszłości przy różnych działaniach życiowych. Miałam duże wątpliwości, ale właściciele mówią, że pływali z tymi nożami tutaj na ściance. Żaden nikomu nie wbił się w plecy, więc jest okej. Właścicielka tej łódki, Anna, jest osobą bardzo utalentowaną i mnóstwo rzeczy zrobiła tutaj sama. Pozostaje mi podziękować za tak piękne urządzenie tej łódki. Dzięki, Anna. To jest ten moment, na który czekaliśmy z duszą na ramieniu. Wpływamy do basenu portowego, gdzie za chwilę dowiemy się prawdy o stanie kadłuba. Dla każdego, kto kupuje jacht, to chwila największego napięcia. To tu wychodzi na jaw wszystko to, co jednostka ukrywa pod linią wody. Manewrowanie jachtem o długości 49 stóp w tak wąskim przysmyku wymaga ogromnego skupienia. Margines błędu między betonowymi ścianami jest niewielki, a waga jednostki sprawia, że każda bezwładność musi być pod kontrolą. No i ważna sprawa. Jacht musi stać idealnie nieruchomo w jednym miejscu, zanim obsługa zacznie wsuwać pasy dźwigu pod kadłub. Mocno kneguję cumę rufową, żeby wiatr czy prąd wody nie przesunęły nas ani o centymetr. Jeśli pasy trafią w złe miejsce, mogą uszkodzić wał napędowy albo lok. Nieco poczekaliśmy, ale wygląda na to, że łódkę, która tutaj stała, już zabierają, więc zaraz pewnie będzie na nas kolej. Każda stocznia ma swoje procedury, a my zaraz będziemy następni w kolejce. Zwróćcie uwagę na te drewniane klocki pod kilem tamtej łodzi. Pamiętajcie, na lądzie jacht musi stać całym ciężarem na kilu. Boczne podpory, czyli kobyłki, służą wyłącznie do stabilizacji pionowej.
No i suwnica jedzie już w naszą stronę. Skala tej maszyny zawsze robi wrażenie. To potężna konstrukcja, która za chwilę uniesie kilkanaście ton naszego przyszłego życia. Mechanizm pracuje gładko, stalowe liny powoli naprężają pasy pod naszym kadłubem. Pasy schodzą pod wodę. To moment, w którym każdy przyszły armator czuje lekki skurcz w żołądku. Taśmy już gotowe i zaraz nasz jacht będzie wyciągany z wody. Tutaj tylko są ostateczne ustalenia, gdzie konkretnie, w którym miejscu, no ale my wiemy, bo będzie jeden pas ma być tutaj na wysokości tego stolika, a drugi będzie na wysokości masztu. Więc zaraz ustawimy i jacht będzie szedł w góry. A więc panowie mają troszkę inną koncepcję, jeśli chodzi o umiejscowienie tych pasów. No ale mówią, że wiedzą, co robią. Tak wygląda. Dostaliśmy kartony i to bardzo istotny detal. Podkładamy je między pasy a burtę. Dzięki temu guma nie zostawi brudnych, czarnych śladów na białym żelkocie i nie porysuje listew ozdobnych. Dostaliśmy takie kartony po to, żeby podłożyć pod taśmę, żeby nie uszkodzić burt. No, leci następna. Dostałem głowę, ale dzięki temu nie wpadła do wody. No, na jachcie trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo sytuacja zmienia się dynamicznie. Nawet gdy wydaje się, że stoimy bezpiecznie przy nadbrzeżu. No, to nas tutaj już podwieźli prosto na kamerę, tak, kamera. Jeszcze kamerę muszę wziąć, więc nas podwieźli tutaj, jak odkręcę, podwieźli nas pod sam beton i będziemy sobie schodzić. Jacht jest już wysoko. To najważniejsze sekundy całej operacji. Szukamy przede wszystkim pęknięć w okolicach łączenia kila z kadłubem oraz wszelkich śladów po uderzeniach w dno, które mogłyby naruszyć strukturę laminatu. Ekipa od razu rusza z myjkami. Dno trzeba myć natychmiast po wyjęciu jachtu z wody. Tyklony i śluz wyschną na słońcu, zamienią się w twardą skorupę, którą bardzo trudno usunąć. Dopiero gdy kadłub będzie czysty, będziemy mogli z inspektorem ocenić realny stan antyfulingu i żelkotu. No ale o tym w następnym odcinku. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.